Siemano YouTube. Dzisiaj Wam pokażę, jak złożyć w jedną, funkcjonującą całość, soczewkowe reflektory dokłada Hysun Tactic 550, który również, między innymi na rynku francuskim, występuje jako Masai 550. Zatem, zapraszam na odcinek. Sprawdź najpierw zawartość zestawu. Do każdego reflektora dołączone są takie zestawy śrub, wkrętów, podkładek i sprężyn. Plastikowy front reflektora. Metalowy uchwyt do mocowania reflektora w kładzie. Metalowy stelaż do mocowania elementów reflektora. Ring z LEDami. Wiązka przyłączeniowa. A także dwie soczewki. Większa do świateł mijania i mniejsza do świateł drogowych. Aby rozpocząć składanie lampy, do plastikowego frontu reflektora dopasuj ring z LEDami. Poszczególne LEDy powinny wejść w wyżłobienia w plastikowym froncie. Traf w gniazda wkrętów znajdujące się na froncie reflektora, a następnie przykręć ring krótszymi wkrętami. Tak wygląda efekt przykręcenia LEDów. Wstępnie dopasuj metalowy stelaż, by zgrał się z wystającymi z frontu reflektora gniazdami wkrętów. Wygląda to mniej więcej tak. Gniazda, z racji elastyczności plastiku, mogą nie pasować idealnie, jednak można to oczywiście skorygować podczas dokręcania wkrętów. Dopasuj wstępnie pierwszą soczewkę, by pokryły się gniazda montażowe na soczewce i metalowym stelażu, abyś wiedział, jak zmontować całość w kolejnych krokach. Przygotuj długie śruby, podkładkę i sprężynę. Zamontuj wstępnie śrubę w metalowym stelażu. Podłóż podkładkę od strony, w której będą się znajdowały kable przyłączeniowe do soczewek. Wsadź śrubę, a od drugiej strony włóż sprężynę, tak jak pokazane jest to na zdjęciu. Następnie, trzema takimi zestawami, przykręć soczewkę, by pomiędzy gniazdami montażowymi na soczewce a metalowym stelażem znalazła się sprężyna. Śruba powinna wystawać poza gniazda montażowe kilka milimetrów, by ułatwić późniejszy montaż całości. Tak wygląda zamontowana soczewka. Ten sam proces powtórz z drugą soczewką. Tak wygląda cały zestaw. Metalowy stelaż wraz z soczewkami przyłóż do plastikowego frontu reflektora i spasuj gniazda montażowe. Jeśli pojawiłaby się szpara, dokręć śruby na sprężynach, by zniwelować odległość. Plastikowe gniazdo musi przylegać do metalowego stelażu. Dokręć metalowy stelaż do gniazd dłuższymi wkrętami. Tak wygląda zmontowany reflektor. Pozostało nam przykręcić uchwyt do mocowania reflektora ostatnią śrubą. Możesz to też zrobić, gdy przykręcisz lampę już w kładzie. Teraz należy podłączyć wiązkę. Zwróć uwagę na wytłoczenia we wtyczce i gnieździe, by podłączyć prawidłowo. Wtyczkę z zielonym przewodem zamontuj do soczewki mijania, tej z ringiem, a z żółtym przewodem do soczewki światła drogowego. Ostatnią oczywiście do ringa LED. Po uruchomieniu kłada powinna zaświecić się soczewka z wyraźną linią odcięcia. Pamiętaj, by wyregulować pozycję soczewek, aby nie oślepiać innych kierowców. Robisz to trzema śrubami w każdej soczewce, które zamontowane są na sprężynach. Regulację najlepiej wykonać w stacji kontroli pojazdów, by spełniać wymagania prawne. Możesz wstępnie przeprowadzić regulację, porównując z innym pojazdem rzucane światło na ścianę z odległości kilku metrów. Reflektor jest gotowy do montażu w kładzie. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli tak, przejrzyj inne materiały na moim kanale. Rozważ też subskrypcję, jeśli moje materiały Ci się podobają. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!